Pozwolę sobie usiąść. Mam nadzieję, że się to nie rozwali. Dobra, siedzę. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o naszych małych grzeszkach, jakie posiadamy przy jakichś tam choróbskach. U mnie wygląda to tak, jak wygląda, czyli przy sprawach jelitkowych. Ta sceneria nie wygląda za dobrze, za ciekawie. Czy mam jakieś argumenty, dlaczego akurat to myślę, że mam. I sobie o tym opowiemy. A wy w komentarzach napiszcie mi, jelitkowcy, IBS-owcy, nietolerancyjni, histaminowcy, wszyscy, którzy zmagają się z jakimiś problemami odnośnie jakichś tam alergii żywieniowych czy tego typu sprawach, napiszcie mi w komentarzu, jakie wy macie grzeszki, po których no w moim przypadku tak nie do końca jest wam gorzej lub jest wam lepiej, mimo tego, że nie możecie, a jecie. U mnie, jakby opowiedzieć krótką historię, dlaczego akurat Monster i akurat czemu zielony. Przed odkryciem nietolerancji histaminy wypicie nawet pół puszki, 2 łyki, nieważne jakiego energetyka, czy czegoś z kofeiną, to po prostu latanie na kibelek. Kiedy jeżdżę sobie z domu w delegację, to czasami, no wiadomo, nie piję kawy, więc nie mam, że tak powiem, dostarczanej kofeiny w postaci kawy, bo po kawie jest rewolucja gorsza niż po jakichś tam innych napojach. Zaczęło się od tego, że kiedyś kolega jechał na stację benzynową, żeby kupić sobie jakiś tam napój i zapytał się mnie, co chce. Ja mówię, że nic nie chcę, bo i tak mi nic nie można, to odpuśćmy sobie temat. No i mówi, to ci kupię jakiegoś tam Red Bulla, jakieś coś tam. Ja mówię, ja nic nie mogę z tych rzeczy pić, bo zaraz będziesz czekał na mnie, jak będziemy wracali z pracy do domu i będziemy po wszystkich krzokach jechać. I przed odkryciem nietolerancji histaminy wtedy zakupił mi, jest taki napój Red Bull Cola. Pomyślałem sobie, w sumie jeszcze 4 godziny do Fajrantu, to możemy sobie wypić. I w tamtym momencie ten Red Bull Cola zadziałał na mnie pozytywnie, w sensie, że nie musiałem latać na kibelek i jakoś tak samopoczucie lepiej wtedy sobie zadziałało. Tam jak tu jest 0,03% kofeiny, to tam jest chyba 0,01 chyba kofeiny. Także 3 razy mniej niż tutaj. I najciekawsze było to, że się okazało, że jak sobie piłem tego Red Bulla z kolą po posiłku, to jakoś lepiej brzuch mi pracował i było fajnie, a że puszki są małe, 0,33, to że tak powiem miałem na 2 posiłki. W pracy oczywiście. I w momencie, kiedy odkryłem nietolerancję histaminy, ten Red Bull zaczął mi szkodzić z kolą. No to co? Brakowało mi jakiegoś smaczku i kiedyś kolega, który znowu kupił Monstera zielonego. Oczywiście smaczek nie do opisania. Jakoś wtedy nie zwracałem uwagi, czy mi zaszkodził, czy mi nie zaszkodził. Ale zaczynając historię z enzymem, który trawi tą histaminę w jelitkach, któregoś dnia kupiłem sobie na weekendzie właśnie Monsterka. Weekend to jest tak jakby taki moment, kiedy woron kolarzyna zawsze sobie robi taki cheat meal dla jelitkowa i je to, co nie może. Wtedy wleciał Monster i pamiętam, że zostało mi pół puszki,
na drugi dzień w poniedziałek, a nie miałem czym innym popić. Nie miałem żadnej wody przygotowanej, nie miałem nic. No i stwierdziłem, ryzyk fizyk, popiję sobie tym monsterkiem moje tabletki rano, które biorę. I o dziwo się okazało, że od razu, jak to się praktycznie nigdy nie zdarzało, nawet po jakichkolwiek innych napojach, praktycznie od razu było odbicie, przyjęcie się, lepsze samopoczucie, w sensie, że nic wam nie leży, jakaś tabletka na żołądku. I tak to zaczęła się historia z Monsterem. Później oczywiście, jak to woronkolarzyna musi przetestować, ile tego może wypić. Okazuje się po bardzo intensywnych badaniach, że jedynie 1 puszka dziennie. Także wyobraźcie sobie, że dzisiaj, zaraz zobaczę, która jest godzina, na potrzeby nagrania filmu poczekałem, żeby otworzyć tą puszkę do 18:05. Także przetestowane jest, że 1 puszeczka, oczywiście nie wypita super duszkiem, woronowi nie szkodzi. Mając doświadczenie 2,5 roku z enzymem DAO, pogłębianiu wiedzy na ten temat, okazuje się, że są składniki, które wspomagają, wzmacniają ten enzym w naszym organizmie. Właśnie. I to mi właśnie robi robotę, że mogę po tym sobie odbeknąć. Okazuje się, że takim wspomagaczem, takim pomocnikiem zwiększenia jakości enzymu DAO jest witamina B6, która właśnie znajduje się w tym opakowanku. I teraz ciekawostką jest to, że wypijając całą puszeczkę mamy dostarczone 4 mg tej witaminki. W sumie nieważne w jakiej formie ona tam, w jakiej postaci występuje. Tu mamy 4 właśnie witaminy z grupy B. Są też tutaj B12, riboflamina, nicyna. Wychodzi na to, że biorąc nadczo tabletkę tego enzymu i popijając monsterkiem z samego rana, wzmacniam dzięki tej witamince działanie tego enzymu. Jeśli nie zrobię błędu, czyli nie zechce mi się czegoś w pracy ponad program niż mam ustalone codziennie, to praktycznie nie chodzę do toalety. I teraz woronkolarzyna przez coś, co jest zakazane przy sprawach tego typu związanych z jelitami, czy w moim przypadku z nietolerancją histaminy, gdzie zakazane są w ogóle energetyki, kofeina. Teraz, żeby było śmiesznie, nie mogę wypić innego rodzaju niż tego zielonego, bo jest po prostu rewolucja. Także coś jest w tym monsterku takiego, że woronowi nie szkodzi, tylko w pewnym sensie pomaga. Bo wszystko jest zakazane, czyli gaz, kofeina, no i tam pewnie coś tam się jeszcze znajdzie, co nie można, a jakoś to zgrywa się z moimi lekami i, że tak powiem, wspomaga mnie w pewnym sensie przeżycie całego dnia. I taka historyjka na koniec, opowiastka, że zawsze jak wracam z treningu rowerowego, moją nagrodą jest zimny monsterek, zimny. No nie zawsze z lodówki, wolę nie z lodówki, ze względu na to, że przy tych dolegliwościach nie można spożywać płynów ani zimnych, ani gorących, więc ten monsterek sobie po prostu stoi i czeka na woronka, że jak po treningu wróci, to sobie, że tak powiem, wynagrodzi nim swój wysiłek. No teraz będzie mi się brzydko odbijało. Wynagrodzi sobie swój wysiłek na rowerze. Na koniec, jak dotrwaliście do tego momentu, łapeczka w górę, w dół, w bok, w prawo, lewo, subskrypcja też jest spoko. Pomyślicie sobie, po co ja w ogóle zbieram te puszki. Po pierwsze,
te puszki wszystkie mają Fanta. Więc zaraz dzisiaj mamy niedzielę. Każdą puszeczkę będę musiał wrzucić do automatu i będą za to pieniążki. Także można łatwo policzyć. Liczymy to z dzisiejszym dniem. Ile dni Woron Kolarzyna poświęcił na to, żeby zebrać te wszystkie puszeczki. Liczymy. Raz, dwa, trzy. 71 dni potrzebowałem na to, żeby nagrać ten odcineczek. Teraz, żeby szybko skalkulować, 71 podzielić na 4, no to będziemy mieli prawie 20 euro kaucji Fantów za ten odcinek. Także zarobek z tego odcinka będzie, jak sprzedam sobie puszeczki. Teraz, żeby nie było, był moment w tym roku, w którym przez 28 dni zrobiłem sobie przerwę od Monsterka i w ogóle od napoi gazowanych, i w kolejnym odcinku opowiem Wam, jeśli Was to będzie interesowało, jak zareagował mój organizm na 28 dni, czyli 4 pełne tygodnie bez tego super truneczku. Także co? Subskrybujemy, lajkujemy, komentujemy. Zdrowia. Na razie, trzymajcie się. Hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.